Ciao a tutti, witajcie Mangiare Łewki. Ciao a tutti. Benvenuti al canale Mangiare Łewki. Rimanete con me, vedete video ricetta. Już się przywitałam w języku włoskim. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to wiedz, że jesteś w kuchni włoskiej. Gotuję po włosku dla męża Włocha. Ale teraz co? Wracamy do tych grzybów. W tym roku jest duży wysyp grzybów. Tyle grzybów, że nie możemy się z nimi obrobić i nie mamy pomysłów. A ja mam dzisiaj pomysł na te grzyby. To są podgrzybki, które dostałam od mojego wspaniałego, kochanego bratanka Jarka i jego żony Moniki. Dziękuję bardzo. Przepis dostałam od rodziny. Wypróbowany, sprawdzony i teraz jaki to będzie przepis? To będzie przepis na grzyby w zalewie własnej, w słonej zalewie. Jak zrobimy te grzyby, to powiem Wam zimą. Otwieramy i mamy cudowny zapach świeżych grzyb. Nie musimy używać grzybów suszonych, żeby zrobić jakiś wspaniały sos grzybowy czy zupę grzybową. Idealnie nadaje się do takich właśnie rzeczy. Także zabieramy się do przygotowania tych grzybów. Ja najpierw one są oczyszczone, ja je tylko opłukam, pokroję i zaraz Wam pokazuję, jak dalej będę postępować z tymi grzybami. Słoiki już mam przygotowane. Tutaj mam 12 półlitrowych słoików. Są wyparzone, wysterylizowane, wytarte, pokrywki też. Teraz wezmę się za większe grzyby. One są oczyszczone, ja je tylko pokroję, opłukam. Nie będę je moczyć w wodzie, bo grzybów się nie moczy, wsiąka w nich woda. No i później zrobimy następną procedurę, to zobaczycie. O, w ten sposób kroję. Jak większe to w takie kawałki, natomiast mniejsze w ogóle nie będę kroić. O, jeszcze jedna taka rzecz. Jak kroimy grzyby, to kroimy na większe kawałki, bo podczas gotowania obróbki skurczą nam się, zmniejszą. Także jeżeli chcemy mieć ładne kawałeczki w sosie czy w zupie grzybowej, to w ten sposób. Jeżeli mamy takiego małego, no takiego średniego grzyba, no to go przekroimy tylko na pół. W ten sposób. No i pamiętajmy, że jeżeli chodzi o grzyby, musimy wiedzieć, że są zdrowe grzyby i bez robaków. No i grzyby, które są jadalne, bo trujące, no to naprawdę nie możemy używać trujących. I grzyby są ciężkostrawne, także dzieciom grzybów nie dajemy do zjedzenia. Tutaj w tej misce mam 2 kg, odważyłam, a tu jeszcze mi pozostało, więc później z nimi się obrobię. Grzyby przełożyłam do cycaka i teraz je przeleję zimną wodą, opłukam tak ładnie. O. Ok, żeby usunąć ostatnie resztki ściółki leśnej. No i tak porządnie umyte grzyby przekładamy do naszej miski. I to samo robimy z drugą partią grzybów. Po prostu musimy porządnie umyć pod bieżącą wodą. I teraz tutaj mam taki garczek od spaghetti, idealny do moich grzybów. Wrzucam te grzyby do garka. Tu jest 2 kg grzybów, tak jak powiedziałam. Wrzucam do garka. I teraz zakrywam, pełno wody wlewam. A teraz jak rozrabiamy wodę? Tu mam 2 litry wody i do tej wody wsypię 2 łyżki soli. Około 2 łyżek soli. Sól użyję kamienną. Tak można powiedzieć, 1 cała i drugie ciut mniej. Zamieszamy porządnie i teraz tą zalewę wlewamy do naszych grzybów. Zobaczymy, czy nie trzeba jeszcze dolać, bo tu jest dużo grzybów. O, jeszcze litr doleję. No to na litr też wsypię około łyżki soli. Tutaj wzięłam litr wody. Wsypałam sól. Wlejemy. Zobaczymy, czy jeszcze... O, dużo jest tych grzybów. Jeszcze następny litr. W sumie wlałam jeszcze następne 2 litry tutaj. Teraz raz i 2 prawie soli. Zamieszamy to wszystko. I
całą tą zalewę wlewamy do naszych grzybów. Zalewa woda z solą. Ok. O, i teraz grzyby, można powiedzieć, że już nam pływają. Może jeszcze troszeczkę. Tutaj rozrobiłam jeszcze litr wody z łyżką soli, zaleję. O, już teraz jest pełno. No w sumie nie cały litr lałam, może szklankę. Zobaczcie, jest pełno. I teraz stawiamy na gaz. Doprowadzamy do wrzenia i od momentu zagotowania zbieramy szumowiny z naszych grzybów i od momentu zagotowania będziemy gotować 20 minut. O, zobaczcie, co się dzieje. Nasze grzyby zaczynają się pienić. Zamieszam łyżką i będę zbierać, o, może tą większą, tą właśnie pianę. To się nazywają właśnie szumowiny. Takie szumowiny trzeba zebrać. Zanim się grzyby zagotują, musimy to wszystko zebrać. O, taką łyżką albo chochelką. Może i chochelką lepiej. Ok, zamieszałam. I teraz będziemy zbierać jak z rosołu szumowiny. Jak zaczynałam się gotować rosół, to też zbieramy. I tu też musimy to wszystko zebrać. Jak to wszystko zbierzemy, to będziemy gotować około 20 minut. Oczywiście od momentu zagotowania właśnie będziemy tak. Zobaczcie, ja tutaj dalej kontynuuję zbierania tych szyn. Tyle już zebrałam. Widać? O, już zaczynałam się gotować. Dobrze. No także w ten sposób robimy. Mieszamy i zbieramy szumowiny. Gaz pod naszymi grzybami zmniejszamy na taki średni. No i cały czas zbieramy tą pianę, która się wytwarza podczas gotowania. Tak jak widzicie, już prawie zebrałam całą tą pianę, te szumowiny. No oczywiście jak zmieszamy gaz, no to nie do takiego stopnia, żeby nam się przestało gotować. Cały czas musi nam się gotować. Ja tutaj mieszam, ciut zmniejszę jeszcze. Nastawiamy sobie zegarek na 20 minut od momentu zagotowania. 20 minut. Jak zauważyliście, ja do tej wody nie wlałam octu. To było zamierzone. Cały czas usuwam szumowiny z naszych grzybów. Mieszam i usuwam. Jeszcze pozostało 10 minut do końca gotowania. Teraz Wam pokażę, że teraz te grzyby, już jest zebrana cała ta pianka, te szumowiny, gotują się jeszcze i już nie ma właśnie tej pianki. Wszystko zebrałam. Nastawiłam w drugim garku też te same grzyby, bo przecież wiadomo, muszę to wszystko obrobić i jeszcze tutaj mi zostało, no ale z tymi grzybami to już później. Najpierw Wam pokażę, jak te robię. Teraz jak już są wyłączone nasze grzyby, minęło 20 minut, ja wyciągam je z tej wody. Stawię tutaj sobie do tego właśnie, do tej miski i będę nakładać gorące do słoików, a następnie wleję tę wodę. Puściłam sobie piosenkę Felicita. Wszyscy są Felicita, szczęśliwi. Grzyby mają. Wysyp w tym roku wyjątkowy. Także naprawdę. Nie wiem jak na południu Polski, ale u nas na zachodzie i w zachodniopomorskim i w pomorskim to jest full grzybów. O tak wkładamy gdzieś tyle. Zostawiamy wkładamy do 3/4 słoika tutaj te grzybki. No w końcu mnie nagrywa mąż. Tutaj mamy ten wywar z tych gotujących się grzybów i teraz tym wywarem zalewam nasze słoiki. Ale co? Zaraz Wam pokażę jaki jest. O, co mamy zrobić? Żeby nam płyn wszedł, pokaż Aleksandro, to musimy zamieszać, bo nasze grzyby muszą pływać. Oj, ciut za dużo wlałam. Musi zostać centymetr od brzegów, ok.
I teraz bierzemy pokryweczkę. Tutaj jeszcze obetrzemy nasze słoiki. Teraz zalewam do 3/4 słoika wodą, ale ciepłą, bo słoiki są gorące. Ok. I włączam gaz i gotuję, pasteryzuję przez 20 minut. Między słoiki wkładam ściereczkę, a pasteryzowanie jest 20 minut od momentu zagotowania się słoików. Ja teraz przykryję i pozostawiam na ogniu. Kochani, i już zakończyłam pierwszy etap moich grzybów, czyli tutaj 4 słoiczki zagotowałam. Grzyby, Aleksandro, pokaż, fajwederę. Grzyby w słonej zalewie, we własnej zalewie. Tutaj następne mi się gotują. Jeszcze zbieram cały czas te szumowiny. Tu jeszcze muszę obgotować. Tu mam słoiki. Podgrzybki. Część już zrobiłam, a część będę robić i dzisiaj Wam pokażę, jak robię podgrzybki do słoików w zalewie octowej. Na zalewę, kochani, będzie nam potrzebne 3 litry wody, 700 ml octu 10%, 3 łyżki cukru i 3 łyżki soli. Do słoików będę wrzucać liść laurowy, czarny pieprz, pół łyżeczki gorczycy i cebula pokrojona w piórka. No i co? Grzybki już mam oczyszczone. Teraz je wrzucę do wody. Do której wleję łyżkę octu, żeby nie straciły kolor. I będę obgotowywać około 5 minut. Teraz wleję łyżkę octu. Oj, wlało mi się troszkę za dużo, ale nic nie szkodzi. I teraz wrzucę partiami. Będę wrzucać moje podgrzybki. Tutaj wrzuciłam część moich grzybów, a tutaj jest resztę. Te większe grzyby zostawię do suszenia. Jak suszymy grzyby, jest filmik. Na końcu tego filmiku puszczę ikonkę. Możecie zobaczyć, jak suszymy grzyby w piekarniku. Grzyby gotujemy, obgotowujemy 5 minut od momentu, kiedy nam się zagotują. Dokładny przepis na marynowane podgrzybki w occie będzie pod filmikiem. Pierwszą część już obgotowałam, teraz wrzuciłam drugą część. Poczekam, aż się zagotuje i będę dalej obgotowywać. Podgrzybki już mam obgotowane, teraz zabieramy się za naszą zalewę. Do garnka wsypię 3 łyżki cukru i 3 łyżki soli i wleję mój ocet 700 ml. Już ocet teraz nie wleję. Ocet wleję na końcu, jak się zagotuje woda. Cukier już wsypałam i teraz sól. 1, 2, 3. To jest sól kamienna. Zagotujemy, jak się zagotuje, wlejemy ocet. Przykryjemy. A teraz wezmę się za moje słoiczki. Słoiczki już mam wyparzone i do każdego słoiczka wrzucę trochę cebuli, pół łyżeczki gorczycy i po jednym listku angielskim i pieprz. I później wrzucimy nasze podgrzybki i zalejemy naszą zalewą. W międzyczasie, jak czekamy na naszą zalewę, to przygotowujemy sobie słoiczki. Tak jak powiedziałam, wsypuję pół łyżeczki gorczycy, 2 ziarenka pieprzu, troszkę cebuli i 1 liść laurowy. A teraz będę napełniać moje słoiczki gorącymi podgrzybkami. Do każdego słoiczka wrzucę 3/4 słoiczka grzybków, podgrzybków. One są jeszcze gorące. O tak, gdzieś tyle. Zaraz Wam pokażę. O, widzicie, 3/4. Zostawiamy miejsce na naszą zalewę. O, tyle. W międzyczasie pokażę Wam moje podgrzybki, jak się suszą. W temperaturze 60 stopni z termobiegiem, druga półka od
góry. No i proszę Was, suszymy do momentu, aż się wysuszą, woda aż wyjdzie, wyparuje z nich. Ale wracamy do naszych słoiczków, także jak widzicie napełniam 3/4 słoiczka. Teraz do gotującej się wody wlewamy ocet. Zagotujemy minutę. Jak się nam zagotuje woda, to już mamy gotową zalewę. I gorącą zalewą będę zalewać moje słoiczki. Zamknę i tutaj już sobie przygotowałam garnek. Do garnka włożę ścierkę w ten sposób. Później będę układać moje słoiczki. Zalewę już wlałam do słoiczka. Zobaczcie, zostawiamy gdzieś tak tutaj centymetr od weczka, żeby taka była właśnie przestrzeń, bo grzybki muszą nam pływać w słoiczku, a nie być ściśnięte. I teraz to zakręcę, gorący jest słoik, i wstawię do mojego przygotowanego garczka. Jak już wlałam zalewę, to wycieramy porządnie słoiczek, wycieramy naszą pokryweczkę weczką, zakręcamy i wstawiamy do garnka. Teraz wleję wodę 3/4 do 3/4 słoika. Wlejemy tą wodę. Ja wlewam wodę letnią, gdyż słoiki są gorące i nie chcę, żeby mi popękały. W związku z tym trzeba wlać letnią wodę. Jeszcze jedna ważna rzecz. Żeby nam słoiki nie pływały, jeden do drugiego nie dotykał, wkładamy sobie ściereczkę między słoiki, tak, żeby nam nie dotykały jeden do drugiego podczas gotowania. I jak będziemy gotować, to gotujemy na średnim ogniu, tak żeby nam bulgocało, i przykrywkę wkładamy, przykrywamy garnek. Ja teraz tak to zrobię, żeby mi się nie dotykały słoiki. I przykrywamy i od momentu zagotowania gotujemy około 15 minut. Po ugotowaniu wyciągamy słoiki, przekręcamy i pozostawiamy do ostudzenia. Chciałam Wam pokazać od tego momentu, jak tak bulgoce woda, to pasteryzujemy przez 15 minut. Tutaj jest drugi garczek, w którym wstawiłam pozostałe słoiki, ale jeszcze nie słoiki. Przekręcamy i pozostawiamy do ostudzenia. Chciałam Wam pokazać od tego momentu, jak tak bulgoce woda, to pasteryzujemy przez 15 minut. Tutaj jest drugi garczek, w którym wstawiłam pozostałe słoiki, ale jeszcze nie zaczęła się gotować woda. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji mojego kanału Manciareł Web. Moje słoiczki już są gotowe i teraz, o, zobaczcie, jaki mają piękny kolor. Teraz każdy jeden przekręcę, gorące są. Przekręcimy. O, tak je zostawię aż do jutra, aż ostygną. Następne jeszcze się gotują tutaj, pokażę Wam. One jeszcze muszą się gotować kilka minut. Jesteś w kuchni włoskiej, na tapetę idą grzyby. Robię pierwszy raz w tym roku grzyby i w nowej odsłonie. Grzyby pikantne z cebulą. I zapraszam Cię na ten filmik. Tutaj są grzyby, około 2 kg podgrzybków, 2 cebule, 4 ziarenka ziela angielskiego, 4 ziarenka pieprzu czarnego, 1 liść laurowy. Potrzebny nam jest duży ketchup pikantny, tu jest 750 ml, sól, pieprz, olej. No i zabieramy się za grzyby. Oczywiście musimy słoiki też wysterylizować. Jak już umyłam grzyby, to będę je gotować. Tutaj mam 2 litry zimnej wody, wsypuję 2 łyżeczki soli i wrzucam grzyby, przykrywam i doprowadzam do wrzenia. Od momentu zagotowania się grzybów gotujemy odkryte przez 15 minut.
W międzyczasie przygotowałam sobie cebulę, pokroiłam w piórka. Tutaj wlałam 2 łyżki oleju, wrzucam moją pokrojoną w piórka cebulę oraz przyprawy. To wszystko będę smażyć 10 minut. Po tym czasie wrzucę moje grzyby ugotowane. No i w ten sposób będę je smażyć przez 30 minut. Pamiętajmy, że musimy mieć garnek z grubym dnem. W przeciwnym razie wszystko nam się przypali, przychyta. Tutaj dodałam jeszcze trochę oleju, bo uważam, że po prostu trzeba dolać. Co jakiś czas musimy mieszać. Jak już nasze grzybki są dobrze uduszone, podsmażone, to dodajemy nasz ketchup. Ja tutaj wlałam do moich grzybów tylko pół litra, bo nie miałam ich tak dużo. No, chciałam Wam powiedzieć, że w ten sposób zrobione grzyby w takim sosie pikantnym są rewelacyjne. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę przepyszne. Teraz to wszystko próbuję, doprawiam do smaku. Przełożę, podsmażam jeszcze kilka minut, nie za długo. One już się nam dobrze udusiły. No i przełożymy teraz wszystko do naszych słoików, dobrze wycieramy. Pamiętajmy, że pokrywki musimy mieć dobre, bo inaczej nam się nie zapasteryzują grzyby. I tutaj wlewam ciepłą wodę, 3/4 wysokości słoika i pasteryzujemy przez 20 minut od momentu zagotowania się wody. I pasteryzujemy na średnim ogniu, tak musi nam bulgotać, jak rosół ta woda. No i później wyciągamy i studzimy. Ja byłam w lesie, narwałam tyle grzybów, że jest, o mamma mia, u nas jest bardzo dużo grzybów zachodniopomorskim. Chciałam Wam powiedzieć, że jak tak dużo grzybów nazbieracie i nie będzie Wam się mieścić w piekarniku tak jak mi teraz, Aleksandr Wajwederę, ja tutaj dałam grzyby na 3 brytwanki. I teraz tak, jeżeli te grzyby nam się lekko podsuszą, to możemy przełożyć na następną brytwankę, robi nam się miejsce i kładziemy następne. No ale jeżeli przywieziecie do domu tyle grzybów, a tak a propos suszę w piekarniku z termoobiegiem 60 stopni. No i po prostu będę długo suszyć. W tej chwili jest 22:41. A ja tu jeszcze z tymi grzybami, Aleksandro, ja z tymi grzybami tutaj się, tutaj właśnie walczę. I co Wam chciałam powiedzieć? Wtedy jak macie tak dużo grzybów, to jeżeli ktoś w domu ma stół w kuchni taki jak ja tutaj, kładzie sobie papier do pieczenia, najlepiej papier, a jak ktoś nie ma, no to gazetę, no trudno. Czyścimy podgrzybki taką szmatką mokrą, nie mokrą, tylko wilgotną i po prostu nie moczymy, tylko wilgotną i kroimy sobie na takie właśnie paseczki cienkie i koniec, i rozkładamy na cały stół. Także to jest właśnie taki sposób, żeby się uporać z tymi grzybami. Kto ma dużo grzybów, bo kto nie ma, no to niestety musi sobie kupić. Tutaj mam prawdziwki, no i teraz pokażę Wam, jak czyścimy prawdziwki. Otóż potrzebna nam będzie ściereczka, taka jak mam w ręku. Ta ściereczka jest lekko wilgotna. Należy oczyścić grzyby z piasku, ale nie myjemy grzybów, bo grzyby szybko nam nasiąkną wodą. Po prostu czyścimy tak ściereczką dookoła, jak pokazuję na filmie. Fajnie, że jesteś na moim kanale, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas i oglądasz mnie. Teraz tutaj mam taki pędzelek. Tym pędzelkiem oczyszczę grzyba z piasku. O, tak jak pokazuję. I teraz zobaczcie, korzeń należy oczyścić nożykiem, tak wyskrabać ten piasek z tego grzyba. O, widzicie?
Tak wyskrabiemy dobrze. Zaglądajcie na mój kanał. Ja na moim kanale mam inne przepisy związane z grzybami. Podlinkuję Wam te przepisy, to zobaczycie, co można zrobić z grzybami. Nie tylko suszyć, ale możemy zrobić inne przetwory i dania z grzybami. I teraz jak ja tak oczyściłam tego prawdziwka, czyli jeszcze go ściereczką wytrę z piasku. O, dobrze wycieram, tak jak widzicie na filmie. Fajnie. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zasubskrybuj ten kanał i zaznacz dzwonek. Po to zaznaczamy dzwonek, aby być powiadamianym o nowych przepisach. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się borowik. Tak właśnie czyścimy grzyba borowika. Oczywiście, jak nazbieramy inne grzyby, to też je trzeba oczyścić z piasku. Są też takie grzyby, które mają bardzo dużo piasku, no więc należy dać na druślak i raz, dwa umyć pod bieżącą wodą. Grzybów nie moczymy, bo grzyby nam nasiąkną wodą. O, i zobaczcie, jak się prezentuje ten prawdziwek, bardzo ładny. No a ja tutaj mam więcej prawdziwków do oczyszczenia.